Lubię się pobawić kartami, dlatego czasami taki materiał też może gdzieś tam się pojawić na moim kanale, ale żeby nie wrzucać takiego pustego materiału, to będziemy sobie rozmawiać o tym, co się aktualnie dzieje na lidze, lub co planuję dalej nagrać i wrzucić, lub co dalej planuję ogólnie robić na moim kanale, czy czasami zdradzę wam jakąś taktykę, nad którą pracuję. Tak też będzie w tym filmiku, także zapraszam do oglądania. Siema, siema, jak już pewnie tytuł wam zdradził, otworzę 400 kart The Void, zobaczymy czy odda. Część z tych kart dropiłem z map T17, bo bardzo dużo ich tam leci, a część kupiłem. No i porozmawiamy sobie o lidze. Ach, ten Necropolis. GGG ewidentnie tak chyba po raz pierwszy kojarzę w historii, chociaż może się mylę, ale chyba po raz pierwszy w historii jest aż taki niewypał, jeśli chodzi o ekonomię. Nie było chyba nigdy takich krachów ekonomicznych, jakie zdarzają się teraz. Widać, że nie potrafią sobie z tym poradzić, bo co chwilę coś nerfią, coś buffują, później znowu coś nerfią, to wychodzi inna taktyka i tak w kółko. No i wyszedł patch wczoraj. Co ten patch zawierał? Przede wszystkim według mnie te 17 mapy dostały ogromnego buffa i zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Co najważniejsze, to wcześniej na mapach T17 były specjalne mody, które nie trafiały się w zwykłych mapach. A teraz mamy miksturę zwykłych modów, tych ze zwykłych mapek, jak i modów z T17. I co nam to daje? Dzięki temu, że trafiają się też zwykłe mody, dostaliśmy taki update, że mapy T17 mogą zwiększać ilość skarabów, które dropią, currency i map. I to jest na tyle duża zmiana, że naprawdę jest bardzo zauważalna. Jeśli pójdziemy w drzewku we wszystkie explicity, to jesteśmy w stanie wykręcać chore wartości. Zobaczcie, jaką wczoraj miałem mapę. Zobaczcie, ile to ma quantity, ile to dropi więcej currency. To jest chore. W związku z tą sytuacją obmyśliłem sobie fajną strategię, naprawdę fajny plan, tylko jest jeden problem. Ja na tej lidze jakoś, ta liga szczególnie mnie nie porwała, to muszę przyznać. Ja tylko tyle gram, co wymyślam dla was strategię, testuję je, nagrywam, wrzucam, ale ta strategia na tyle mi przypadła do gustu, że muszę zupgrade'ować swój build, a raczej go zmienić. W tej chwili zarabiam na Mageblada i będę robił nowego builda, bo chcę wrzucić materiał o T17 mapach. I teraz na czym to będzie polegać? Oprócz tego, że takie wartości chore można wykręcać, jakie wam pokazałem, to jest jedna ważna rzecz, której nie pokazałem, a jest to mod od Rare Monsters, który trafia się na mapach T17 razem z modyfikatorem, który sprawia, że Rare Monstery mają 2 dodatkowe mody. W połączeniu ze Scarabem, który daje też Rare Mobom 2 dodatkowe mody, tworzy się tak chora wartość, że te rare moby na mapach T17, nie dość, że ich jest 70-80% więcej, jeśli dużo explicitów weźmiemy w Atlasie, to dropią one tak jak moby w Affliction. Może nie aż tak dużo, bo tego jest troszkę mniej, ale chodzi mi o to, że dropią bardzo dużo unikatów, bardzo dużo currency, no i oczywiście to, co w przypadku tej ligi jest też fajne, to bardzo dużo skarabów. Trzeba też pamiętać, że to wszystko w połączeniu z explicitami, które mamy wzięte na Atlasie, tworzy nam taką sytuację, że tych rare mobów jest często 70-80% więcej na mapie. To jest bardzo duża ilość, uwierzcie mi. Jeszcze możemy do tego dodać Scaraba, na przykład na dodatkowe paczki rare mobów, te mirrored paczki. Do tego możemy dodać Scaraba na przykład na 200% rarity i 100% quantity, a jeżeli mamy jeszcze builda na MF-a, to w ogóle jest kosmos. Nie wiem, czy to też znerfią. Może w nagrodę, że tyle nerfów poleciało, chcą nam dać coś a la Affliction, chociaż Affliction i tak było bardziej OP, ale może chcą pójść w tym kierunku. A jeśli tego nie znerfią, to na pewno wrzucę o tym materiał. Mimo wszystko, jeśli macie teraz dobry build, to polecam wam pokombinować w tym kierunku, bo naprawdę ma to duży potencjał. A jeśli uda mi się już dojść do tego momentu, to nagram na pewno materiał, podsumuję jaki jest z tego rzeczywiście drop, ile na godzinę można wydropić i pokażę wam jak finalnie wygląda mój Atlas Tree, mój setup skarabów
no i jakie tam dokładnie mody na tych mapach szukam. No jak widzicie, jeśli chodzi o The Void, to niestety dzisiaj nie oddaję. Jeśli chodzi o drop, no to poleciał nam tam jakiś Warlord Exalted Orb, jakieś histerie, w sensie esencje, chociaż histerii to ja powinienem dostać po wastowaniu takiej ilości waluty na jakieś karty, no ale cóż, no kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi w karcie The Void, to już objaśniam. Jedna karta kosztuje 5 chaosów i używając tej karty działa ona tak, jakbyśmy użyli randomowo jakąkolwiek inny cały zestaw kart. Czyli możemy z tego dostać Mirrora, możemy dostać Mirror Sharda, możemy dostać jakiegoś Mageblada, Headhuntera. Oczywiście na to jest najmniejszy weight i najczęściej będą nam leciały te słabsze zestawy. Aczkolwiek trafić się coś może. Ja w swojej historii grania w PoE już trafiłem parę fajnych rzeczy, no ale dzisiaj niestety się nie udało. Więc no tak to bywa. RNG. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobają wam się moje materiały, to przypominam o zostawieniu subskrypcji na moim kanale i pozdrawiam. Siema.